Dzień dobry Państwu. Każde ciekawe spotkanie warto rozpocząć fajnym hasłem. Więc zaczynamy. Symulacja start. Dystrakcja a nauka. Dystrakcja, słownik języka polskiego mówi o tym, można przecież to łatwiej powiedzieć. Dystrakcja to każdy czynnik, który powoduje, że jesteśmy rozkojarzeni. Więc symulacja stop. Na początku tu przyszliśmy, podzieliliśmy się odpowiednimi rolami. Część osób, ja na przykład jestem uczestnikiem. Tu mamy jury i mamy gości. Przed chwilą pokazałem część dystraktorów. Każdy na pewno to odczuł. Co ten gość nam mówi? Bokiem się ustawił, o słowniku nam opowiada. Prawdopodobnie część osób już sobie pomyślała, nie słucham dalej. Druga część, ja go przynajmniej się ubrał, jako tako to wygląda. Dobra, kolejna część osób, ten, co wcześniej mówił o tych robotach, super mówił. A część osób cały czas się zastanawia, o co mu chodzi. Fajnie zaczął, cały czas coś tam, jakiś slajd dziwny, to jest w ogóle Zabrze, piękny widok, tak? Czym ja się w ogóle zajmuję w moich badaniach? Na co dzień zajmuję się symulacją medyczną. Studenci do mnie przychodzą, jestem technikiem, obsługujemy symulatory medyczne. To jest wykorzystanie, sala symulacyjna przypomina salę operacyjną czy salę SOR i do tego jest symulator, który ma przypominać człowieka. On ma oczywiście, jest technicznym urządzeniem, ma pewne wady. Na przykład on się nie grzeje. Nie czujemy temperatury, więc powstaje takie techniczne ograniczenie i trzeba powiedzieć, jaka jest temperatura. Wyświetlamy ją na monitorze. Również występują inne problemy, takie wewnętrzne. Wiem, że czytałem o tym, że złamana kość jest bardzo trudna, ale też występują czynniki zewnętrzne. Na przykład telefon mi się zrestartował, a tam miałem ważne wyniki. Każdy na pewno sobie może powiedzieć, że przy każdym wystąpieniu stara się przygotować. Sprawdza sobie w internecie, co to jest, jak to jest, a później sobie testuje się, tak? Czyli uczy się na własnym doświadczeniu. Teraz ja przejdę do debriefingu i opowiem o moim doświadczeniu. Wiem na pewno, że znowu jak się zobaczymy, już zmienię slajd. Będzie na pewno slajd z tej sali symulacyjnej, żeby łatwiej sobie to wyobrazić, jak to wygląda. W moich badaniach wykorzystuję nowoczesną technologię. Druk przestrzenny, nauczanie maszynowe i aplikacje mobilne. Na aplikacji mobilnej mogę symulować to, co każdy ma, że startował się telefon. Nauczanie maszynowe mogę porównać do języka polskiego czy angielskiego. Usłyszę słówko, to nie polski, nie angielski, inne, tak samo jak ja. Sprawdzam, czy to jest obiekt, symulator, człowiek, czy na przykład otoczenie i wyświetlam temperaturę, czyli symuluję to, co chcieliśmy. Mogę na drukarce 3D wydrukować sobie rany i możemy dzięki temu zwiększyć nasze odwzorowanie. Teraz może już skończę, teraz może przejdziemy do debriefingu, siedzimy na gorących krzesłach i bym prosił, żeby każdy powiedział, co przeżył i co wyniesie z dzisiejszych zajęć. Ja wyniosłem na pewno, że muszę zmienić slajd następnym razem. Dziękuję.